Cześć! W dzisiejszym odcinku mam do przetestowania bardzo fajny zamek do drzwi firmy Wheelock, model Touch EBL61, otwierany m.in. poprzez dotknięcie palcem, czyli poprzez linie papilarne, ale również możemy otwierać kartami RFID i poprzez aplikację. Osoby, które podróżują i korzystają z apartamentów na wynajem, na pewno już się spotkały z takimi zamkami do otwierania poprzez wbijanie hasła na klawiaturze numerycznej. Jest to bardzo wygodne i takie modele firma Wheelock również posiada w swojej ofercie. Model Touch EBL61 moim zdaniem skierowany jest bardziej do osób prywatnych, gdzie przewija się wielu domowników, gdzie dorobienie kolejnych kluczy też trochę kosztuje, albo do wynajmu długoterminowego. Poza tym, jeżeli boimy się dać dziecku klucze, to tutaj nie musimy się obawiać, dziecko poradzi sobie z tym zamkiem bez problemu. Z kolei otwieranie za pomocą karty RFID może się nam przydać, jeżeli ktoś przyjeżdża do nas na parę dni i nie chcemy programować jego palców, możemy po prostu dać mu na te parę dni kartę RFID. Jest też możliwość zdalnego otwierania drzwi po dokupieniu akcesoryjnego Wi-Fi Box 3. Można również nawet otwierać głosowo, jeżeli się do tego podłączy Alexię. Link do sklepu Wheelock z kuponem na 50 € zniżki na ten zamek jest w opisie pod filmem. A teraz od początku. Po otwarciu pudełka w środku znajduje się instrukcja obsługi w 5 językach. Niestety nie ma polskiego. Na pudełku i na urządzeniu znajduje się QR kod do ściągnięcia tej instrukcji na komputer czy telefon oraz do ściągnięcia aplikacji obsługującej zamek. Dalej mamy samo urządzenie, które składa się z wkładki drzwiowej pasującej do europejskich drzwi w przypadku tego modelu, cylindra zamka oraz gałki do otwierania od wewnątrz. Oprócz tego jest klucz do regulacji cylindra zamka oraz pudełko, w którym znajdują się karty RFID oraz potrzebne do montażu śruby i klucze. Urządzenie wygląda naprawdę bardzo solidnie. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to może tylko do tej cienkiej, elastycznej zatyczki. Nie wiem, czy ona za jakiś czas nie zacznie odczepiać się albo odstawać. Najpierw pokażę na sucho, jak to działa, jak się to skręca. Tutaj na stole będzie to lepiej widoczne, a na koniec filmu pokażę montaż zamka w moich drzwiach. W tej chwili rozkręciłem całość na części pierwsze, można tak powiedzieć. Także widzimy tutaj wkładkę. Wygląda ona prawie normalnie, prawie jak normalna wkładka. Tutaj mamy możliwość regulacji na grubość drzwi, to znaczy cylinder blokujący możemy ustawić, przykręcić w dowolnej odległości. Tu nawet jest podziałka. I to samo gałkę, która będzie od wewnątrz, również możemy regulować, z tym, że jest możliwość, że jeżeli są cienkie drzwi, to wystarczy po prostu to tutaj dokręcić, ale w sytuacji, kiedy drzwi są grubsze, należy zastosować tutaj taką przedłużkę. Ona jest tutaj w komplecie, więc wtedy trzeba dokręcić to i mamy troszeczkę to dłuższe. Także klucz jest również w komplecie. Na razie tego nie będę dokręcał, bo może nie będzie przydatne w moim przypadku, także na razie to odłożę na bok. No i przykręcamy gałkę kluczem imbusowym, który jest w komplecie. Także proszę bardzo. I tak to wygląda z przykręconą gałką. Ta część działa jako typowy zamek, także tutaj po prostu odkręcamy to od wewnątrz mieszkania czy tam domu. Natomiast ta część normalnie kręci się w kółko. Nie ma oporu. Dopiero w momencie właśnie zablokowania cylindra poprzez przyłożenie palca, dopiero to się na kilkanaście sekund blokuje. To też można ustawiać i wtedy w tym momencie można otworzyć drzwi. Teraz przechodzimy do cylindra. Cylinder składa się z wyświetlacza, włącznika aktywującego urządzenie i miejsca, gdzie się dotyka palcem w celu odczytania linii papilarnych. Teraz tutaj mamy zasobnik baterii. Za chwilę je tutaj włożę. W komplecie nie ma baterii. Tutaj mamy gniazdo USB, które służy do awaryjnego podłączenia powerbanku w celu zasilenia urządzenia, jeżeli baterie nam się nagle wyładują albo po prostu zaniedbamy ten moment. W tym momencie możemy otworzyć zamek poprzez aplikację. I tu jest jeszcze przycisk reset
I to mniej więcej tyle. Teraz musimy wkręcić ten cylinder, używając tego klucza. Przynajmniej do tego momentu, żeby chwyciła ta śruba tutaj. No i teraz da się już tą śrubę tutaj przykręcić. Mam nadzieję. Czyli tak to będzie wyglądało, jeżeli drzwi są chude. Cienkie drzwi, a jeżeli są grubsze, to trzeba to wtedy odkręcić, to się przesunie troszeczkę w tą stronę i wtedy zablokować w tej pozycji właściwej. Teraz włożę baterię. To się otwiera jakoś tak. Raz. Dwa. To są baterie AAA, tak zwane alpejki. I teraz już możemy włożyć zasobnik baterii. Urządzenie widać już się włączyło. Sukces, tak. I teraz możemy programować odciski palców. Programujemy 3 administratorów i do 97 użytkowników. Jeżeli to jest już tutaj właściwie ustawione, no to wtedy można dokręcić zasobnik baterii, żeby się przez przypadek nie wysunął. Tak, zamykamy zaślepkę i gotowe. Teraz powinno nastąpić programowanie odcisków palca. Ja już takich szczegółów nie będę pokazywał. Niektóre z tych czynności można zrobić również poprzez aplikację. Ja już sobie aplikację zainstalowałem. W aplikacji możemy zarządzać autoryzacją, dodawać karty RFID, usuwać karty, usuwać odciski palców, zmieniać PIN. Również możemy obejrzeć historię odblokowywania zamka. I teraz tutaj możemy również otworzyć aplikacją zamek. Za chwilę to się stanie. O, jest odblokowany. No i oczywiście możemy awaryjnie odblokować zamek, jeżeli bateria już wysiądzie, zaniedbamy czas jej wymiany. Wtedy możemy poprzez USB, kabel USB-C podłączyć tutaj powerbank, żeby zasilić chwilowo to urządzenie, z tym, że to nie wspiera ładowania baterii, tylko to jest takie awaryjne otwieranie. W tym momencie, kiedy mamy już tutaj zasilanie, to możemy otworzyć właśnie aplikacją ten zamek. Tu jest jeszcze możliwość obsługi Wi-Fi Box. Ja już wspominałem na ten temat, że można również dokupić taki box na Bluetooth i wtedy można również zdalnie otwierać aplikacją ten zamek. Nawet i głosowo poprzez Amazon Alexię. Teraz pokażę, jak to działa. Tak jak wcześniej wspomniałem, gałką otwieramy w każdej chwili od wewnątrz. Ta część kręci się w kółko i w momencie, kiedy wcisnę ten przycisk aktywujący oraz dotknę palcem, tu blokuje się właśnie i przez kilkanaście chyba sekund, to też można zmieniać, będzie zablokowane i w tym czasie można otworzyć zamek. O, już z powrotem nie działa, tak? Zaprogramowałem również jedną kartę RFID, więc otwieramy podobnie, czyli aktywujemy urządzenie, przykładamy kartę i w tym momencie blokada działa tak jak trzeba. Pozostał jeszcze montaż zamka. W większości filmów i grafik ten zamek jest montowany w tym miejscu, ale można u mnie zamontować również w tym miejscu i ja tak zrobię, ponieważ wszyscy domownicy są przyzwyczajeni do tego, że gałka jest z tej strony u góry, także u mnie to będzie u góry. No i przechodzę do rozmontowywania wkładki.